Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Jazda motocyklem to proces nieustannej nauki. Nauki, która ze względu na wykonywane czynności nigdy się nie zakończy, bo nie można być za dobrym w jeździe na motocyklu. Jak powiedział Fitzgerald, im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa. Dlatego w tym filmie powiem Wam o 5 rzeczach, 5 nawykach, które jak sobie zakodujecie w głowie, to Wasza jazda będzie bezpieczniejsza, a Wy sami staniecie się lepszymi motocyklistami. A więc zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Korzystając z chwili wstępu chciałbym zachęcić do subskrybowania kanału, dajcie łapkę w górę już teraz, przed filmem jako kredyt zaufania. No i zaczynamy. Pierwszy nawyk to Gear Up, czyli odzież ochronna. Powiem Wam bez bicia, że nie jestem przeciwnikiem jazdy na zdrabkę. Serio! Jeżeli ktoś uważa, że woli bez, a na budziku ma 299 km/h, to jego sprawa. Ale sam mam u siebie pewną zasadę. Nawyk, który wypracowałem i trzymam się go sztywno. Prawie zawsze jeżdżę ubrany w kompletny strój. Kask, buty, spodnie, kurtka, rękawice. Nieważne czy zimno czy ciepło. Są jednak pewne wyjątki, kiedy nie zakładam stroju. Ale są one obwarowane 2 żelaznymi, niezmiennymi zasadami. Po pierwsze, nigdy nie jeżdżę na zdrabkę w trasę. Poruszam się wtedy tylko po okolicy, dla przykładu jakieś sklepy, znajomi czy szybka nagrywka. Po drugie, nigdy nie przekraczam prędkości pi razy oko 50 km/h. Wiem, wydaje się to głupie, no bo jak na motocyklu, zwłaszcza litrowym, jechać tak wolno? Ano można i wręcz trzeba. 50 km/h jest to prędkość, przy której nawet jak się przewrócę, czy wjadę w rów, to odniosę relatywnie małe uszkodzenia. Dlaczego 50, a nie 30 czy 70? Bo 30 km/h to prędkość, która będzie utrudniała ruch innym uczestnikom ruchu. A 70 km/h to już znacząco za szybko i wypadek nawet w stroju mógłby mieć ciężkie konsekwencje. Tak więc jak jeździć na zdrabkę? To tylko z głową, pilnować się i cieszyć się wiatrem pod pachami. Drugi nawyk, który jest niezwykle ważny, to nie ufaj nikomu. Pamiętaj, na drodze, szczególnie na 2 kółkach jesteś sam. Jeżeli choć przez chwilę tli Ci się w głowie płomyk nadziei, że ktoś na Ciebie uważa, że ktoś Cię słyszy, że jesteś widoczny dla innych użytkowników drogi, to natychmiast to zakończ. Przestań się oszukiwać. Pamiętaj, nikt na Ciebie nie patrzy, a na pewno nie patrzy tak, jak sobie to wyobrażasz. Znakomita większość spojrzeń, które otrzymasz na drodze, to nie będą spojrzenia: o, motocyklista, muszę uważać, żeby nic mu nie zrobić, nie zajechać drogi, aby się nie przewrócił. Te spojrzenia będą raczej takie: o, motocyklista, znowu będzie się przeciskał między autami, pewnie jeździ jak szalony, dawca organów. Musimy wiedzieć, że na drodze większość myśli o sobie, słucha muzyki, podcastów, w głowę ma zajętą problemami. Co więcej, większość kierowców samochodów osobowych wie, że w zderzeniu z motocyklistą to oni mają większe szanse, że wyjdą cało. Zupełnie odwrotnie jak z tirem. Większość tych samych kierowców uważa na tiry, nie wpycha się na siłę, gdyż wie, że będą przegrani w takiej sytuacji. Zbliżasz się do skrzyżowania, a jesteś na drodze z pierwszeństwem? Zwolnij. Pomyśl sobie, że tego pierwszeństwa nie masz, albo że inni nie wiedzą, że ty je masz. Zbliżasz się do pasów? Zwolnij. A nuż trafi się ktoś, kto będzie chciał udowodnić swoje racje. Obserwuj zachowania innych. Sam miałem ostatnio przypadek, gdzie tylko niska prędkość uratowała mnie przed wypadkiem, bo kierowca wyjechał mi z podporządkowanej. Trzecim nawykiem na liście jest: nie ufaj drodze. Choć dziwnie to brzmi, to jest jak najbardziej adekwatne. Często jeździmy w miejscach, których nie znamy, a bywa nawet, że te, które znamy, potrafią nas zaskoczyć. Pusta droga, bez aut, w ładną pogodę to diabeł w przebraniu. Nie bez powodu tak duża część wypadków ma miejsce przy ładnej pogodzie, gdzie teoretycznie wypadków powinno być mniej. Kiedy zbliżasz się do ślepego zakrętu, a nie znasz drogi, to odpuść gaz, wejdź w niego wolniej. Nie wiesz, co czai się za zakrętem. W okresach po deszczu na drogach między drzewami mogą leżeć jakieś liście, będzie błoto po ostatnich opadach, kamienie czy nawet jakieś zwierzę Ci przebiegnie.
O wypadek w takiej sytuacji nie ciężko, więc bądź ostrożny. Czasem nawet wchodzisz w zakręt, który na pierwszy rzut oka wydaje się do ogarnięcia, a on nagle zaczyna się zaciskać. Wjeżdżasz na drugi pas i nieszczęście gotowe. A co jak za zakrętem będzie korek, wypadek, roboty drogowe? Jadąc powoli jesteś w stanie zareagować, a jak pędzisz na kolanie? No właśnie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Czwartym nawykiem na liście, który powinniśmy sobie wyrobić, to rozgrzej opony. Nawet w ciepłe dni należy uważać na zimne opony. Guma, jak jest zimna, nierozgrzana, jest twarda, a twarda guma nie klei się drogi. Przyzwyczajenie nam mówi, że skoro moto ładnie się klei podczas codziennej jazdy, w zakręty wchodzimy jak profesjonalista, opony mamy prawie nowe, niepozdzierane, to przyczepność mamy zawsze tę samą. A często może się zdarzyć, że wyjeżdżając z domu wywalimy się na pierwszym rondzie z 100 metrów od parkingu. Co się stało? Piach jakiś czy coś? Prawdziwa geneza problemu jest taka, że wszedłeś w to rondo tak, jak zawsze wchodzisz w nie na powrocie do domu, po trasie, kiedy opony są rozgrzane. Opony są jednym z najważniejszych punktów motocykla. Dbanie o ich dobry stan, o ich rozgrzanie, o właściwe ciśnienie jest niezwykle ważne. Wielu motocyklistów skupia się na hamulcach, na łańcuchu, a to opony są naszym łącznikiem z podłożem. I to od nich zależy, czy ta moc, która jest przenoszona z silnika na łańcuch, a następnie na koła, będzie mogła być utylizowana w postaci przyspieszenia. To samo hamulce. Nawet najlepsze hamulce będą do niczego, jeżeli opony nie będą trzymały się drogi. Piąty nawyk na liście to znaj swoje limity. To, że masz motocykl, który ma 3 sekundy do setki, 7 sekund do 200 i na maksa jedzie 299 km na godzinę, to nie znaczy, że jesteś Valentino Rossi. Kiedyś usłyszałem fajny tekst, który zapadł mi w pamięć. Na prostej potrzebujesz szybkiego samochodu, ale na zakręcie potrzebujesz szybkiego kierowcy. I coś w tym jest. Osoba na motocyklu 125 może mieć dużo większego skilla w jeździe na 2 kółkach jak osoba na 1000 cc. I sam doświadczyłem tego na torze w Pszczółkach, jak dublowały mnie osoby na motocyklach 300 cc, gdzie ja jechałem swoim litrem. To nie szata zdobi króla, tym samym samo posiadanie potężnej maszyny nie zrobi z nas Ghost Ridera. Każdy tak miał, że po jakimś czasie jazdy swoim motocyklem odkręca coraz bardziej. Bo uważa, że go już poznał, że wie jak jeździć. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, kiedy pierwszy raz odkręciliście do oporu manetkę w swoim motocyklu? Po tygodniu? Po miesiącu? A może po całym sezonie? Jeżeli znasz swoje limity, wiesz, że mało umiesz, bo to jest twój pierwszy, drugi, piąty sezon i nawinięte te 10-20 tysięcy kilometrów, to nie pędź na złamanie karku, bo mi się nic nie stanie. Nigdy o tym nie usłyszysz od innych motocyklistów, bo uważają, że to siara tak mówić, że siara jest jak powiesz, że nie jedziesz szybko, bo nie umiesz. Dlatego ja ci to powiem. Ja jeżdżę spokojnie, bo mało umiem, a mam litra, bo chcę. I po tylu latach jazdy wciąż nie umiem wykorzystać w pełni jego mocy i osiągów. Wręcz czasami, choć ostatnio coraz częściej nachodzą mnie myśli, czy by go nie zamienić na coś mniejszego. I mam dla was jeszcze jeden nawyk, a zarazem prośbę, taki mały bonusik. Szanuj drugiego jak siebie samego. Nie tyczy się to tylko motocyklistów, tylko wszystkich użytkowników drogi, a szczególnie moja prośba jest skierowana właśnie do motocyklistów. Pamiętaj, nie jesteś sam na drodze. Jesteś nierzadko szybszy, zwinniejszy, ale to nie oznacza, że jesteś panem szos. Ile to razy, jak jadę obwodnicą Trójmiasta, czy to motocyklem, czy samochodem, zdarza się, że zajeżdża mi drogę lub wpycha się niebezpiecznie ktoś, kto myśli, że jak jadę w sznurze samochodów te 100-120 km na godzinę, to jestem zawali drogą. Jedno to to, że ta osoba ryzykuje swoje życie, drugie to również naraża osoby, które mogą postronnie uczestniczyć w wypadku. Szacunek motocyklisty, bycie w tej wielkiej rodzinie to nie tylko lewa w górę do dużych maszyn, to wypadkowa całego naszego zachowania na 2 kółkach. I w sumie nie tylko na 2 kółkach, ale w autach także. Dlaczego jako motocyklista nie mogę zachowywać się i odnosić z szacunkiem do innych? Zachowywać się tak, jak sam bym chciał, aby inni się względem mnie zachowywali. Odpowiedź brzmi: mogę i powinienem. Nasze drogi będą dla nas lepsze tylko wtedy, kiedy sami o to zadbamy. Nikt oprócz nas samych nie zmieni sytuacji na naszych polskich drogach.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Szerokości na drodze, na razie, cześć!